Witam w Srebrnym Trzosie. Intensywny tydzień za nami. Już od ponad miesięcy na złocie, od miesiąca na złocie mamy marsz na północ. W kwietniu praktycznie codziennie mieliśmy złoto przybijało swoje ATH. Dzisiaj w dniu nagrywania mamy 9448 zł w PNL-ach za 1 uncję złota. Srebro tymczasem najpierw nie mrawo, ale już w ostatnich dniach, też w kolejnych dniach powędrowało za złotem. Dzisiaj w dniu nagrywania 112 zł, to jest cena spot podstawowa. No i mieliśmy każdego dnia co chwilę a to $27 za uncję, a to 28 i te kolejne słupki leciały do góry. Ja, jak wiecie, srebro, ogólnie metale zbieram długoterminowo, więc na ten moment to nie jest dla mnie dobry cel, dobry moment, aby wyjść z inwestycji. Ja zawsze wszystkim powtarzam, i ja tak robię, że warto mieć swój cel inwestycyjny i właśnie po to, żeby wiedzieć, że po jego uzyskaniu tego celu kapitalizujemy sobie zyski. Właśnie wtedy wiemy, kiedy warto jest dla nas sprzedawać to, co zbieramy cały czas, bo nie oszukujmy się, zbieramy po to, żeby osiągnąć zyski. Oczywiście niemniej, jeżeli ktoś zaczął zbierać, inwestować w metale dawno temu i po przeliczeniu to jest właśnie ten moment, że właśnie teraz po wyjściu z inwestycji, po spieniężeniu tego swojego zbioru, pozwoli mu właśnie uzyskać ten cel inwestycyjny, to jest idealny właśnie moment, żeby sprzedawać srebro. Całkowicie nie zgadzam się z tymi wszystkimi twierdzeniami, filmami o tym, że straszni ludzie nie znajdą się, sprzedają teraz, zachwiają rynek, dealerzy upadną, bo zostaną zapchani srebrem z rynku. No to ja się pytam, w takim razie kiedy mają sprzedawać? Co, na dołkach? No właśnie nie. No może i rzeczywiście część sprzeda pewnie ze stratą w jakiejś tam panice, bo to pierwsza górka od dłuższego czasu takiego trendu bocznego. Natomiast no właśnie na takich górkach powinno się wychodzić. No ja jeszcze nie wychodzę, dlatego że ja uważam, że przede wszystkim to jest początek jakiejś tam dłuższych wzrostów. Ja też inwestuję długoterminowo i zarówno horyzont czasowy, jak i horyzont finansowy. No nie zgadza mi się teraz z tym, co sobie założyłem. Więc jeszcze te 2-3 lata. Ja się akurat z takich wzrostów tak super nie cieszę, dlatego że wolałbym właśnie jeszcze te 2-3 lata kumulować sobie w tanie srebro, a potem w złoto. Więc no, nie jest to dla mnie jakiś mega radosny moment, ale z drugiej strony to pokazuje, że właśnie na tym srebrze można zarobić i na metalach szlachetnych. Więc takie wzrosty dla mnie w moim mniemaniu też są bardzo potrzebne. Wracając do tematu, niemniej, mimo że nie sprzedaję, niemniej postanowiłem wykorzystać ten moment, aby pozbyć się wszelkiego rodzaju dubli, aby troszkę poczyścić swój zbiór srebra. Przede wszystkim
najbardziej chciałem wyprzedać i naprawdę to był jakiś taki główny mój cel. Pozbyć się takich walorów, takich srebrnych krążków, które kupiłem na górce związanej z wojną na Ukrainie, aby to srebro, które wtedy kupiłem, skapitalizować z jakimś tam zyskiem. Dodatkowo, oprócz właśnie pozbycia się tych wszystkich dubli, no nie wszystkich, ale pozbycia się kilku dubli, albo monet, które uważam, że serii się nie przyjęły, albo już mi się opatrzyły i stwierdziłem, że trzeba je no, skapitalizować. Troszkę tego bulionu, który bardzo tanio kupiłem, bo pamiętajmy o tym, że naprawdę było tanie srebro przed tymi wszystkimi wzrostami. Postanowiłem, motywacją taką do sprzedaży był dla mnie odwieczna, jak ja to mówię, prawda, chcesz mieć złoto, kumuluj, kupuj srebro. I ta maksyma też przyświecała mi tej sprzedaży, którą właśnie wykonałem na ostatnim czasie. No i co ja tam sprzedałem? No właśnie takie... Ojo, rozsypało się, no ale to ładnie, uwielbiam ten dźwięk. Oczywiście u dealera tubeczka najtańszego bulionu, który kupowałem po 103, sprzedaż poszła po 116, natomiast zaraz potem jeszcze już były takie rekordy u dealerów, że nawet można było sprzedać po 120, teraz ta cena znowu spadła tam do 117 bodajże dzisiaj. To jest tam uśrednienie, u jednego można sprzedać drożej, u drugiego mniej. Te działanie uważam za bardzo dobry ruch, bo po sprzedaży od razu te pieniądze zainwestowałem w złoto. Złoto już jedzie do mnie kolejna pchełka, zaraz ktoś tam powie: Jezu, jest górka, co on zrobił. No ale jeżeli ja jestem zwolennikiem uśredniania i kupowania cały czas, też przez te ostatnie dni, jak po sprzedaży srebra i już kupieniu internetowo złotka, od razu te kilka kolejnych dni cały czas złoto rosło, więc nawet nie straciłem na górce, tylko jakby ten zakup, mimo że zrobiony na górce, też już przyniósł mi jakiś tam pewien zysk, a kolejne ATH przebite na złocie. Więc mimo że pociąg już ruszył, to jeszcze jest na peronie. Myślę, że trzeba tak sobie na nie skakiwać. I tak jak mówiłem, kolejna pchełka idzie do mnie. Na pewno będzie rozpakowanie z tych zakupów. Co jest też ważne, oprócz sprzedaży u dealera, sprawdziłem sobie, nazwijmy to, swoje kanały sprzedażowe. Tak na przyszłość polecam to robić każdemu raz na jakiś czas, nawet nie czekając na jakieś górki, po to, żeby wtedy, kiedy przyjdzie czas, wiedzieć, jak to zrobić. Najlepiej mieć ich kilka, gdyby któryś zawiódł, wtedy możemy nasze walory sprzedać w innym miejscu. No i ja też tak zrobiłem, więc oprócz sprzedaży dealera sprzedawałem trochę i na Facebooku, i na Discordzie, więc tych sprzedaży było troszkę więcej. No i żeby nie było tak cudownie i wspaniale różowo, mimo takich wspaniałych wzrostów na cenach metali szlachetnych, wsadzę do całości łyżkę dziegciu i niestety na kilku monetach wtopiłem, ponieważ oprócz właśnie sprzedaży dealera, oprócz sprzedawania kup teraz na Facebookach i tam Discordach, wystawiłem też kilka monet na tak zwane licytacje, licząc na to, że właśnie ta hossa spowoduje
podbicie cen walorów, które w sumie na co dzień były troszkę droższe. No i w ten sposób sprzedałem, no niestety ze stratą, no bo finalnie nie uzyskałem takich wartości, jakie sobie tam założyłem, jakie by pokryły cenę zakupu. Nie płaczę jednak z tego powodu, ponieważ były to pojedyncze uncje. Dodatkowo, całościowo, ja zawsze ze wszystkiego wyciągam learning i to też mnie nauczyło, a bardziej utwierdziło mnie w tym przekonaniu, że moja strategia na ten rok jest słuszna, bo na pewno wiecie z moich filmów, że zamierzam zmienić proporcję udziału monet bulionowych w swoim staku do monet tam z premium, z jakichś tam serii kolekcjonerskich. Dlatego, że właśnie tak zakładałem, że tak może być i tak się stało chociażby właśnie teraz, że no te monety no nie przyniosły mi takiego zakładanego zysku, jaki chciałem. Na tej obecnej, nazwijmy to, sprzedaży, to właśnie na tych filharmonikach przykładowych, a akurat właśnie sprzedałem filharmoniki, ale to właśnie na zwykłym bulionie uzyskałem najlepszy najlepszą sprzedaż, bo to było aż 13,86% profitu końcowego. Była to głównie zasługa bardzo dobrych zakupów cenowych, bo na tych wszystkich właśnie trendach bocznych, spadkach udawało się kupić naprawdę tanio te srebro. Inne walory, które sprzedawałem, głównie na kup teraz, no już troszkę słabiej, ale to był przedział 1, sprzedawał się samo 8% profitu, ale większość tam 3,7, 3,45. Niestety na tych właśnie licytacjach, które tak naprawdę finalnie pogrążyły całościowo średnią ze wszystkiej tej sprzedaży, bo ja sobie robiłem takiego follow-upa, podsumowanie. No i niestety chociażby ten Kaliaka Jack, którego uwielbiam, no jest przepiękny, ale nie sprzedał mi się na licytacji tak jak go chciałem. No on mi przyniósł stratę minus 15%. 15% na proficie stracone. Także straciłem na Husarii z Briefmarkiem. Tutaj 12% na minusie. No ale to są kolejne learningi. Może ja do końca nie potrafię w licytację i to mnie już nauczyło, żeby chyba podbijać te ceny. Ustawiłem ceny niskie, tak jak już wspomniałem, myśląc o tym, że Hossa na metalach podbije mocno te ceny. No nie, tak się nie stało. Licytacja rządzi się swoimi prawami, no i sprzedałem w tej cenie, no, na którą ludzie licytowali. Podsumując, finalnie wszystkie transakcje przyniosły mi 6,43% końcowego profitu, który od razu razem z kapitałem tym początkowym oczywiście zainwestowałem w co? Zainwestowałem w metale. I o ile teraz najtańszy bulion jest drogi, więc nie kupowałem teraz bulionu, tylko kupowałem sobie kolejne monety, które chciałem mieć w serii. Oczywiście leci kolejna pchełeczka. No i coś, no bo to jest też częste pytanie, co dalej? No i co z tego, że ja teraz kapitalizuję? Co dalej z pieniędzmi, które chcę włożyć? Ja mam cel inwestycyjny, więc chcę pomnażać na razie ten stok, ale zrobiłem coś, co jest ostatnio moją nową hobby zajawką. Troszkę włożyłem w akcje i ETF-y. Na razie pierwsze kroki na tym polu.
więc uczę się tam jakby obsługiwać platformy i inwestować. Bardzo mi się to podoba i te pierwsze kroki nawet są udane, no że gdzieś tam jest spadek, gdzieś tam jest zysk. No i co finalnie, cała ta sytuacja, cała ta sprzedaż dała mi fajny learning. No i podsumowując, już o tym mówiłem, ale takie punkciki na kolejnych, które nauczyły mnie na przyszłość. Co ja z tego wyciągam? Ale zanim wam o nich opowiem, zapraszam do subskrybowania, kciuków w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dziękuję wszystkim tym, którzy już to zrobili. No i co? Learning dla mnie na przyszłość. Na kolejnych spadkach, nie oszukujmy się, na pewno one znowu nastąpią. Jeżeli nie, no to na jakimś kolejnym trendzie bocznym, który będzie trwał, bo te trendy boczne na metalach potrafią trwać troszkę więcej, dłużej. Na takim trendzie bocznym czy spadku kupuję kolejny bulion. Zwykły, najprostszy bulion, może i w tubach od razu menniczych, tak jak te filharmoniki, czyli lecimy na ilość tylko najtańszego srebra. Premium, kolekcje, uwielbiam te Kaliako, już się trzecia w serii pojawiła i będę ją kontynuował. Zobaczcie, zawsze o tym mówię, ta flaga się rusza, ona do mnie przemawia, naprawdę jest świetna. I będę kupował kolejne, ale już dla siebie, kolekcjonersko, może nie na flipa, tylko dla zabawy, zbierania, kolekcjonowania kolekcji. Kolejny punkcik, sprawdzenie, to jest akurat learning na plus, sprawdzenie kanałów sprzedażowych na różnych płaszczyznach, żeby mieć ich kilka, żeby wiedzieć gdzie sprzedać walory, które przyjdzie, kiedy przyjdzie na to czas, kiedy przyjdzie mój cel inwestycyjny, uzyska albo tą wartość, albo czas, bo to też ja mam tam zakładany czas trwania, nazwijmy to inwestycji. No i kolejny learning, licytacje. Tu chyba to możecie mi podpowiedzieć, ci, którzy znają się bardziej, jak wy wystawiacie swoje walory na licytację, czy dajecie od razu cenę jakby finalnie, którą chcecie uzyskać, czy cenę, która przyniesie wam zysk, czy zaczynacie od zera. Ja tutaj zaczynałem od takiej niskiej ceny, która nie oddawała mi wartości, za którą kupowałem, no i dlatego wtopiłem. Więc może learning na przyszłość, żeby wystawiać od razu na licytację w takiej wartości, o takiej wartości, o której chciałbym przynajmniej zwrócić sobie zysk zakupu. Wartość zakupu. No i co? No, po dotarciu do celu będę szukał właśnie takich górek jak ta, żeby sprzedać swoje walory, swój stack. To jest właśnie też learning końcowy. Cel inwestycyjny jedno, ale na góreczce sprzedając uzyskamy jeszcze więcej. No i tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie.